Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym programie walentynki po moskiewsku. IMF zgryźliwie o Rosji. Rosja chce do Chin, a Chiny na to niemożliwe. Będą ruble specjalnej operacji? Być może. Zapraszamy. Dzień dobry, kochani walentynki. Wszystkiego dobrego, zakochanym. Tak. Mamy I tym, co mają walentynkowego się Marka. zakochać, tak? Tak, tym, co mają się zakochać, życzymy zakochania. My witamy Marka Meissnera po raz kolejny, tym razem w walentynkowej lupie gospodarczej być może, gdyż tak, już będziemy- zapowiedź zdradza, że ty coś Tak. masz dla nas takiego związanego z walentynkami. O miłości po rosyjsku. O miłości po Jasne. rosyjsku. Natomiast zanim przejdziemy, oczywiście prosimy o łapki, komentarze. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, lubicie Marka lub lubicie nas i chcecie oglądać nas więcej, to jest taki klawisz subskrypcje, nic nie kosztuje, a dzięki temu będziemy się wyświetlali na waszych telefonach, laptopach, telewizorach i nie wiem, może lodówkach, bo też już mają te ekrany, kto wie. A więc Marku, co to za Miłość po informacje? rosyjsku niejedno ma imię. Pierwsze to szczęście gwarantowane państwowo. O, Otóż posłowie do Dumy zauważyli stopniowe wyludnianie się Rosji i zdecydowaną przewagę kobiet nad mężczyznami. I tu propozycji jest huk. Jak rozumiesz, były generał Gurulew ma propozycje wojskowe, aby kobiety dołączyły do swoich mężczyzn w specoperacji. w okopach. Jako transportowcy, tak, jako transportowcy, jako personel sanitarny, jako personel pomocniczy, co pewnie by się w końcu okopami skończyło. No i twierdzi, że czemu nie, skoro w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej było można. Ale pojawiły się też bardziej szczęściodajne propozycje. To autorstwa posłów do Dumy. Pierwszą to jest stworzenie specjalnego portalu dla weteranów specoperacji i wdów po bohaterach. O, Ten portal byłby bezpłatny, byłby to portal towarzysko-matrymonialny z naciskiem na matrymonialny, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby były jakieś rozpasania. No więc bezpłatny, ale logowanie tylko za potwierdzeniem tożsamości, a tożsamość potwierdzana dokładnie według danych Ministerstwa Obrony. I wtedy mogliby się wdowy oraz tutaj weterani specoperacji spotykać oczywiście na tym portalu, całkowicie pod kontrolą. I wiesz, co mi się w tym momencie przypomina? Australia, gdzie przewożono, prawda, zesłańców obojga płci, kojarzono małżeństwa w ten sposób, że ustawiano jeden szereg tyłem do drugiego, szereg mężczyzn, szereg kobiet, po czym się odwracali jedni i drudzy i dowiadywali się, kogo to im państwo przeznaczyło na małżonka na resztę życia w Australii. Jakie to jest romantyczne. I Jakie Rosjanie to jest też, romantyczne i też rosyjskie. mają te pomysły, powiem ci. No i co, straciła męża na wojnie, no i wtedy będzie mogła sobie wziąć weterana, no bo żołnierz to żołnierz, te same mniej więcej zachowania. Nie no, to jest. Ale to tu jest jeszcze jakiś... mamy jedną. To jest taki ruski Tinder, taka Tak, wersja. Tak. Mhm. Military Tinder by Russia. No i tutaj mamy drugą możliwość, umożliwienie wdowom małżeństw zagranicznych i to także na Zachodzie, głównie w krajach arabskich, ale także na Zachodzie. Ale poseł, który ten pomysł promował, jest znany z tego, że jest związany z SWR, więc widać konotację, zrobienie z wdów agentów wpływu. Jakież to romantyczne, jakież to rosyjskie. Tak, eksport kobiet w Rosji to jest dosyć duża gałąź gospodarki, można Dokładnie. powiedzieć. I tu teraz jeszcze, no tak. Przypomnijmy w związku z tym pewną już tam z pół roku mającą sprawę z Uchty. Pamiętasz sprawę z Uchty? Nie kojarzę. Uchta to jest straszna dziura w Rosji, 93 000 mieszkańców, takie miasto powiatowe jak z rewizora Gogola. W tymże mieście odbył się ślub 31-letniej wdowy po bohaterze,
który poległ w trakcie specoperacji Nadii Iwanowej Pietrownej, bezdzietnej, z 21-letnim weteranem operacji specjalnej Aleksiejem Wiktorowiczem Pietrowem. Poza podobieństwem do znanego politologa z Irkucka, podobieństwem oczywiście imion i odciestwa oraz nazwiska, jedno tych obu Pietrowów łączy. Na tym ślubie, podobnie jak na wszystkich uroczystościach z udziałem irkuckiego Pietrowa, były wszystkie władze miejskie i obwodu. Dlaczego? I tu rosyjska Milgrupa, która o tym wszystkim napisała, rozkminiła temat. Otóż w Uchcie szefem wojenkomatu był niejaki Sokołow pułkownik. Jak przyszła pierwsza mobilizacja, to zdaje się, że jego niedyskrecja przywódcę spowodowała, że potencjalne mobiki całkowicie zniknęły z Uchty. No i co robić? Niewypełnienie planu to dla Sokołowa zagrożenie. Ale od czego prawdziwie ruski spryt? Wybrał się z milicją i rozgwardią, akurat w Uchcie przebywająco, na dworzec kolejowy i cały węzeł, bo Uchta jest takim małym węzłem kolejowym. Była środa, co jest bardzo ważne, ponieważ w środę w Rosji się pracuje i wszyscy pracujący są w pracy. Milicja i rozgwardia pod dowództwem Sokołowa zagarnęły wszystkich. Drużyny konduktorskie, naprawy torów, dróżników. Poczekał też na zmianę o 14 i ją też zgarnął. Trafiło się trochę pasażerów z papierami wysiadających na dworcu. Papiery nie były całkiem w porządku, też zgarnięci doszlusowali do wora. Naczelnikowi powiedział, że zadanie specjalne, załadował wszystkich łącznie 100 chłopa na ciężarówki i do punktu zbornego w Permie. Tego dnia z Uchty nie odjechał żaden pociąg, a naczelnik stacji musiał z całego rejonu ściągać ludzi, żeby poszły przynajmniej towarowe. A rodziny mobików o niczym się nie dowiedziały, kiedy zaczęły alarmować władze, bo mężowie, ojcowie, bracia nie wrócili. Okazało się, że wypełniają zadanie specjalne i ogólnie rzecz biorąc rodzino morda w kubeł. Naczelnik stacji jednak nie odpuścił. Dostał pomoc od burmistrza miasta Osmanowa i wybrał się w podróż do RDŻ, do Moskwy, razem z burmistrzem i zestawieniem, jak to zamrze teraz ruch towarowy wokół Permu. A Uchta, mimo że mała, jest ważna, bo sporo się tam wydobywa ropy i gazu. Dlatego zarząd RDŻ się wściekł i osobiście interweniował u Szojgu w sprawie branki w Uchcie i innych branek, jak się okazało, w tych dniach powszechnych. Tylko tyle, że z niemal 100 zabranych wtedy wróciło 4, w tym Aleksij Wiktorowicz. Ale bez nogi, reszta mniej czy bardziej ranna. Z pozostałych około 20 żywych podpisało kontrakty. Reszta ziemię gryzie na Ukrainie. I tak 21-letniemu weteranowi urządzono w ramach propagandy weselisko na skalę Uchty. RDŻ, gdzie znów pracuje, dała służbowe mieszkanie przy dworcu. Nowożeńcy będą mieli więc kanalizację i ciepłą wodę, co nie jest w Uchcie powszechne. Nawet był wywiad krótki miejscowego radia z weteranem. Na Milgrupie omawiano szeroko, że Aleksiej powiedział, że na weselu będą może pić, ale on nie, bo od czasu specoperacji jest abstynentem, bo na specoperacji kto dużo pił, ten szybko ginął z ręki wroga. Morały mamy 2. Po pierwsze, wszystko na to wskazuje, że 21-letni weteran bez nogi nie pije, bo boi się, że go znowu wezmą na front, więc nie chce ryzykować. Morał drugi. 10 lat młodszy weteran, ale bez nogi, ale zwolniony na długo od obowiązku mobilizacji i nie pijący i ze stałą pracą jest tak dobrą inwestycją, że 31-letnia wdowa postanowiła zainwestować. Tak wygląda szczęście po rosyjsku. Nie, no to powiem ci romantycznie. Tak, ale mamy jeszcze zawód miłosny po rosyjsku. Zawód miłosny po rosyjsku Mateusz potrafi być nad wyraz wybuchowy. Pewien efrejtor świeżo kontraktowy Kowalow SI, więc zapewne Siergiej Iwanowicz, przybył do 27. Brygady Strzelców Zmotoryzowanej Gwardii w okolice Kupiańska. Przybył, zaczął służyć i niestety w trakcie dowiedział się od siostry, że jego narzeczona Masza przestała być narzeczoną, a stała się dziewczyną takiego jednego, co wykręcił się od specoperacji przy pomocy solidnego zwitku rubli. Podejrzewam, że gdyby mógł ów Siergiej Wiktorowicz pojechać do domu do Wołgogradu, doszłoby do scen krwawych, ale nie mógł,
Propuska nie była. Zdobył więc wódkę lub bimber i dość dokładnie zalał robaka. Nazbyt dokładnie, bo doszedł do wniosku, że trzeba wyrazić swój ból głośno. Zrobił to, wrzucając granat przez okno do składu przy drodze na pierwszą linię. Skład okazał się składem pocisków 152 mm. Takim podręcznym zniknął więc, a z nim Kowalow i spory kawałek krajobrazu. Ale w trakcie procesu znikania wyrwało mu z kieszeni smartfon i dlatego z odtworzonych informacji i zeznań kolegów znamy całą tą historię. A przez następne 5 dni 27. Brygada nie miała za bardzo z organicznych 152 czym strzelać. Wow, jeden zawód miłosny. Jeden zawód miłosny może spowodować takie rzeczy. Więc wam życzymy, abyście zawodów miłosnych nie doznawali, Nie, żebyście tak jest. byli szczęśliwi. Tak. A Marku, zajmijmy się. I jeżeli mieli huczne weselisko ze starszą wdową, to jednak żebyście mieli wszystkie nogi. Tak, o, tego wam życzymy. Wszystkich nóg i niezbyt starej wdowy. Dokładnie. A teraz przejdźmy do IMF. Co oni tak zgryźli w może najpierw profesor ekonomii Rosji i Europy Wschodniej oraz Eurazji w St. Antony College na Uniwersytecie Oksfordzkim Michael Rocklitz. Obecny wzrost Rosji opiera się wyłącznie na produkcji broni i wyposażenia wojskowego, co znaczy na wojnie, a wzrost gospodarczy na wojnie nie jest trwały. Rosjanie tworzą broń, która jest niszczona na Ukrainie, by następnie móc stworzyć nową albo wyremontować tą uszkodzoną. Każdy potencjalny pocisk, który zostanie wyprodukowany, jest początkowo postrzegany jako pozytywny czynnik wzrostu gospodarczego. Ale to nie jest inwestycja w przyszłość. W związku z czym gospodarka przestawiona wyłącznie na tory wojenne upadnie, kiedy wojna się skończy. Tak powiedział Michael Rocklitz. Z tego powodu, zdaniem profesora, w pewnym momencie doszło do załamania gospodarczego Związku Radzieckiego. Jan Kalberg, tym razem analityk szwedzki. Jeżeli chodzi o dzisiejszą Rosję, mam wrażenie, że dzieje się to, co Niemcy miały w roku 1943. Nie do końca zrównoważone straty w żołnierzach, czołgach i artylerii, gospodarka wojenna działająca na pełnych obrotach, ale przecież brakuje materiałów kluczowych komponentów i zasobów. Wszystko dla ostatecznego zwycięstwa oraz wzmożone szaleństwo w przemówienia wielu rosyjskich propagandystów sprawiają, że przemówienie Józefa Goebbelsa Total War Sport Palace z 1943 roku wydaje się jakby bardzo znajome, jakby to niewiarygodnie brzmiało. Do tego wszystkiego nieudane wspaniałe plany, masowe zbiorowe wyobrażenia, całkowicie fałszywe przekonania o własnej wielkości i wyższości. Tak, to jest dokładnie to, o czym mówimy od ponad pół roku. To się w coraz większej ilości ekspertów ekonomicznych globalnie przebija. Zaczynają to rozumieć. Ja mam wrażenie, że jeszcze w Polsce do końca tego nie rozumieją, ale po troszku się to będzie działo. No i teraz już IMF? Tak, CES, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kristalina Georgiewa ostrzegła, że rosyjska gospodarka boryka się z poważnymi problemami mimo oficjalnej poprawy wzrostu gospodarczego. Jak stwierdziła, Rosjanie twierdzą, że gospodarka okazała się zaskakująco odporna na falę zachodnich sankcji w ciągu prawie 2 lat od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Jednak, jak stwierdziła Georgiewa, widzi wyraźne problemy. Po pierwsze, brak ludzi. Po drugie, wyraźne problemy, jeżeli chodzi nie tylko o wydobycie, ale także o sprzedaż surowców stanowiących podstawę gospodarki kraju. Jeżeli podnieśliśmy jeżeli Międzynarodowy Fundusz Walutowy ponad dwukrotnie podniósł swoją prognozę
tempa wzrostu gospodarczego w Rosji z 1,1% na 2,6%, to jest to spowodowane wyłącznie gospodarką wojenną. Natomiast prognozowane dane nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji. Mówiono nam to, że jest to gospodarka wojenna, w której państwo, pamiętajmy, że dysponowało bardzo dużym buforem zbudowanym przez wiele lat dyscypliny fiskalnej, inwestuje właśnie w tą gospodarkę wojenną. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na Rosję, to dzisiaj rośnie tylko produkcja dla wojska, a konsumpcja spada. I tak mniej więcej wyglądał w ostatnich latach Związek Radziecki. Wysoki poziom produkcji, niski poziom konsumpcji. Teraz tak, oficjalnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał, że widział rosyjski budżet, według którego wydatki na wojsko wynoszą około 30% wydatków budżetowych, co oznacza 70% wzrost w latach 2023-2024. Ja powiem tak, to znaczy, że oni dostali lepszą część budżetu i lepszy projekt budżetu niż to, co przyjęto, bo mi nijak nie wychodzi mniej jak 38%. To ja ci powiem jeszcze dwie rzeczy, bo ostatnio co Międzynarodowy Fundusz Walutowy się wypowie, to jakieś bardzo dziwne rzeczy im wychodzą. Mamy dane, oficjalne dane, podaliśmy je wczoraj w porannym CEP-ie, celne z Rosji. Eksport towarów wszystkich za zeszły rok minus 28%. Wszystkich sektorów. Rosja jest gospodarką, która buduje swoją wartość PKB na eksporcie. I tam wszystko poza wzrostem chyba na zbożach 4%, wszystko po 20, 30, 35% w dół. Drugi temat, który pojawił się, i to też były oficjalne dane, teraz o ile dobrze pamiętam, to Banku Centralnego Rosyjskiego, wzrasta produkcja na magazyny, czyli firmy produkują, natomiast nikt nie konsumuje, w sensie mniej osób konsumuje. Tudzież ja do tego dodam, że wzrasta stopień zapasów w firmach. Tak. Jest to produkowane na półki, jest to kupowane na zapas, więc to, co udało im się wykręcić poprzez manipulacje na inflacji, na pompowaniu przemysłu zbrojnego, na podwyższaniu wydatków właśnie na te cele, to i tak jest wszystko robione na krótką metę, na magazyn, eksport, który zapewniał dochody Rosji, spada. Nie wygląda to dobrze. No to wiesz, to jest jedno, natomiast rzeczywiście tutaj, jeżeli doliczymy do obrony bezpieczeństwo, no to wtedy całkowite wydatki budżetowe Rosji to jest ponad 45%. Wydatki na obronę plus bezpieczeństwo. Tak. Dalej, szacunki Bloomberga, październik ubiegłego roku, od początku operacji specjalnej ponad 800 000 osób opuściło Rosję. Większość, którzy uciekli, to wysoko wykwalifikowani pracownicy i naukowcy, dziedziny jak informatyka i nauki ścisłe. I tu jest opinia Georgiewej. Właściwie uważam, że rosyjską gospodarkę czekają za moment bardzo trudne czasy ze względu na odpływ ludzi i ograniczony dostęp do technologii, co wiąże się z sankcjami. Chociaż wzrost gospodarczy wygląda na dobrą liczbę, to kryje się za tą liczbą szersza historia i ta historia nie jest zbyt dobra. Mało tego, za innowacje, za wprowadzanie produktów, które będą w stanie zastąpić produkty zachodnie, odpowiadają w dużej mierze inżynierowie, naukowcy. Tych w Rosji w tym momencie jest 3 razy mniej niż za czasów Związku Sowieckiego, więc mamy ten regres bardzo duży. No i ta grupa też intensywnie opuszczała Rosję po rozpoczęciu wojny. Co pamiętamy. Więc jest to bardzo
upust tej najważniejszej tkanki społecznej dla właśnie przemysłu, dla zastępowania zachodniej technologii, a to, co podaje Bloomberg, te 800 000, to jest bardzo optymistyczna liczba, Bardzo bo dla Rosjan. Już się mówi o ponad milionie. Tak, i to grubo już się mówi ponad milionie. Także tutaj to jest tak. Natomiast mamy taką ciekawą rzecz i to ciekawe, bo to oficjalnie poszło. Siergiej Karaganow, pan profesor, honorowy przewodniczący tutaj Rosyjskiej Rady do Spraw Polityki Zagranicznej i Obronnej. Tutaj jest szkoła, jest szefem, właściwie rektorem Szkoły Polityki Ekonomicznej i Międzynarodowej oraz Spraw Zagranicznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie, czyli figura. Cóż to Siergiej Karaganow pisze, co nawet RT News podaje. RT News robi jego artykuł, który mówi tak. Dlaczego Rosja musi już na zawsze opuścić Europę i zwrócić się w kierunku Azji? Już dlaczego Rosja musi? Dlatego, że Europa będzie zawsze wroga. Dlatego, że Europa będzie zawsze oszukiwać Rosję na dostawach. Dlatego, że Rosja jest to, co się dzieje z Europą, to jest koniec Europy. Musimy zejść z tonącego statku. Rosyjska przewaga geograficzna i kulturalna jest tak wysoka, że musimy się połączyć z tymi krajami, które rządzą. Tak, a któż rządzi? No rządzą Chiny. Zwłaszcza musimy się zwrócić w kierunku Chin i stworzyć nierozerwalny związek. Nierozerwalny związek, który wygląda w ten sposób. Znowu odzywa się nasz pan Wang i mówi tak. Chiny powinny zająć się własnymi problemami, nie problemami Rosji. Chiny straciły równowartość $6 bilionów w ostatnich 2 latach z powodu problemów z gospodarką. Chiny powinny zwrócić przede wszystkim uwagę na umocnienie własnej gospodarki. Rosja będzie kotwicą, która może zatopić chińską łódź. I co jest jeszcze co ciekawe, tutaj idą za tym rzeczy praktyczne. I to rzeczy praktyczne, których raczej Rosja się nie spotkała. Rosyjskie firmy mają problemy z płatnościami w chińskich bankach. Chińskie banki zablokowały rozliczenia płatnicze w juanach. Zhejiang Chuchu Commercial Bank zawiesił wszystkie transakcje z Rosją. Dalej, China Development Bank obecnie honoruje tylko niektóre transakcje firm rosyjskich, przy czym dotyczy to firm największych. Wszystkie banki, które leżą na obszarach przygranicznych, chińskie albo ich oddziały, żądają w transakcjach z firmami rosyjskimi albo też w transakcjach między firmami rosyjskimi depozytów w juanach, które zostają na ich kontach i te depozyty są stałe, nie są zwracane. Czyli mamy sytuację, w której tak naprawdę jest taki, może nie tyle ban, ale przymykanie transakcji, zwłaszcza juanowych z Rosją. Tak. Dodatkowo Instytut Gajdara zauważa, że różnica w imporcie i eksporcie między Chinami a Rosją jest bardzo niebezpieczna dla Rosji, z tego względu, że Rosjanie się mocno uzależniają od Chin, a dla Chin Rosja jest tylko jednym z wielu partnerów, wcale nie takim znaczącym. I w sytuacji, gdy Rosja jest super uzależniona od Chin, a na Chińczyków wywarta by była presja z Zachodu, wybór my albo Rosja, to Chińczycy mogliby dokonać wyboru, który Moskwie by się nie spodobał. To najprawdopodobniej nie nastąpi ze względu na to, co mówisz.
ze względu na to, co często powtarzasz, że Xi i Putin mają dobre relacje osobiste. Natomiast tworzy się nieprawdopodobny lewar polityczny na Rosjan, bo w momencie, gdyby Chiny zrobiły, wiesz, zamknięcie, Tak. Zachód odszedł, to jest odcięcie ponad połowy importu. To jest znaczy, odcięcie rynku eksportowego. Autarki. Rosja zostaje w stanie autarki z jedynymi partnerami w Iranie i Północnej Korei. No i Indie jeszcze, wiesz, mogliby No Indie, handlować. ale właśnie tutaj Rosjanie się skarżą, że Mhm. Hindusi wykorzystują sytuację No i tak. wielokrotnie żądają rabatów ekstra i ekstra nadzwyczajnych. A Co to jest zrobić? dla Rosjan po prostu niewygodne i w ogóle tak partnerzy, wiarygodni partnerzy handlowi nie robią. I bardzo ciekawe, słuchaj, porównanie Instytutu Lewady, znanego Centrum Lewady, który jego szef oświadczył, że relacje gospodarcze chińsko-rosyjskie to relacje dealera z narkomanem, który jest na głodzie. Tak, dokładnie, więc nie ma tam miłości, serdeczności, to nie jest walentynkowy związek, to Nie, jest zdecydowanie. właśnie To jest związek taki, dealera z klientem. dokładnie. No i tak to można podsumować, bo to będzie trwało i będą wykorzystywać Chińczycy i wycisną Rosjan do ostatniej kropli krwi. No a tutaj mamy właśnie do tego Karaganowa, Mhm. mamy coś takiego, co właśnie powstało. Tutaj jest emerytowany admirał, były dowódca floty Pacyfiku, właściwie floty Dalekiego Wschodu, bo tak to się nazywa, Siergiej Awakajanc oraz Dmitrij Trentin, znany ze współpracy, tutaj profesor, znany ze współpracy z wywiadem, czyli figura. Co oni robią we dwóch? Otóż otwierają nowy Instytut Ekonomii i Strategii Wojskowej. I tenże były dowódca floty Dalekiego Wschodu ma być rektorem, a Dmitrij Trentin dyrektorem DS Badań. Zadaniem Instytutu jest badanie nowych podejść do globalnej wojny Rosji ze zbiorowym Zachodem. Wszystko, teoria i praktyka wojny hybrydowej, teoria i praktyka wojny ekonomicznej, teoria i praktyka wojny jako takiej od zimnej do gorącej. Czyli Rosja buduje uczelnię zimnej wojny, co oznacza, że na tą wojnę się szykuje naprawdę jako na wojnę długą z jednej strony. Z drugiej strony ona chce to rozgrywać według swoich zasad i jakoś uporządkować, co nie jest dla nas dobrą informacją z jednej strony, z drugiej strony wiemy, że tego typu działania rosyjskie nie przyniosły nigdy dla samej Rosji dobrego rezultatu. Tak. Dlatego, że zawsze powodowały, że wszystkie pomysły były ogólnie omawiane, ogólnie Zachodowi znane, Zachód wymyślał antidota na to i dopiero wtedy Rosjanie z tym wychodzili. Także tak to wygląda. Czy to jest ten rektor uczelni, który bardzo często mówił, że trzeba używać bomby atomowej na Ukrainie? Bo z tego co pamiętam, jeden z dwóch, a ten, który masz tworzyć tą szkołę, to jest ten admirał tej floty, co mu ją zatopili całą, a ludzi wysłał gdzieś tam. Dalekiego Wschodu, no wiesz, no to tak raczej tutaj by było trochę inaczej, bo tutaj flota Dalekiego Wschodu dalej istnieje, ale ona jest, powiedzmy szczerze, w nie najlepszym stanie. Nie, przepraszam, nie zatopiono, tylko wysłali żołnierzy. Wysłali, tak, zdecydowanie. Tak, i tam 90% wybito im. Wybito, tak, zgadza się. No to nie ma co robić, no to szkołę sobie ten będzie tworzył. No to były. No tak, no to jak już były. No. Bo jest jeszcze obecny. No ale tutaj mamy, pamiętasz, zresztą Paweł o tym dużo mówił, eksport poprzez spółki z chińskiego mainlandu głównie, zaawansowanych urządzeń i komponentów z Tajwanu. No i teraz co się okazało? Tajwan zakazał eksportu 80
typów zaawansowanych technologicznie maszyn do Rosji i do Białorusi, by zapobiec wykorzystaniu ich w wojnie z Ukrainą. Poinformowało o tym Ministerstwo Gospodarki Tajwanu, które stwierdziło, że zaawansowane technologicznie maszyny sterowane numerycznie, centra i linie obróbki, tokarki, frezarki i szlifierki, cały eksport na wschód będzie teraz sprawdzany, kontrolowany także, uwaga, przez organizacje wywiadowcze pod kątem ewentualnych odbiorców. Czyli co, ktoś kupuje powiedzmy w Wietnamie, to pojedzie delegacja zobaczyć, czy to jest zamontowane w tej fabryce i czy to tam działa? Mogą na wyrywki sprawdzić po prostu swoimi kanałami. Swoimi kanałami mogą sprawdzić, czy w ogóle ta firma istnieje, jak ona działa, gdzie działa, czy te zakłady to w ogóle istnieją, co one produkują. To jest wszystko do załatwienia. OSINT i wywiad i będą wiedzieć. Nie, to wtedy nigdzie to nie pójdzie, tylko oczywiście czas uzyskiwania takich zezwoleń eksportowych się dramatycznie wydłuży. No ale cóż, jeżeli ktoś chce sprzedawać na te kierunki z Tajwanu, to się będzie musiał liczyć z niedogodnościami. No okej, ale tak naprawdę, jeżeli będą chcieli, to dotrze to do Rosji, tylko kilku pośredników będzie musiało wziąć więcej. I co to znaczy? To kwestia procesora Xeon, który kosztuje 10 000 na rynku serwerowego, a w Rosji 40 000. A kupienie linii z Tajwanu za powiedzmy $4 miliony równowartości, która będzie kosztowała w Rosji 16 milionów, no to może i linia będzie, może i będzie tam robiła dla tych czołgów, ale gospodarka rosyjska szybciej legnie od takich wydatków. Tak, bo później jeszcze dochodzą serwisy, szkolenia. To jest temat. Czego nie będzie, bo skąd ma być? Tak. Skąd ma być? Więc to znaczy, nieprzeszkoleni ludzie na linię jakąś montażową, która jest czterokrotnie droższa. Tak, rozwalą ją błyskawicznie, a jeżeli znajdą się tacy, którzy przeszkolą, na przykład Chińczycy, to oni też wezmą za to odpowiednie pieniądze. No jak będą jedynymi. Dokładnie. Ja pamiętam, pracowałem w firmie, która coś tam montowała i była włoska firma, która produkowała jedną taką specjalistyczną maszynę. To za przyjechanie na jeden dzień, za przeszkolenie, to jakieś potworne pieniądze sobie życzyli, bo byli jedyni. Więc tu będzie dokładnie tak samo, ktoś na tym sympatycznie sobie zarobi. Tak, dokładnie. Ktoś na tym sobie sympatycznie zarobi, a rosyjska gospodarka po raz kolejny dostanie w kuchnię. Tak, i co wtedy? Bo tu chyba przejdziemy płynnie do następnego. Czyli przejdziemy do waluty? Tak, wydaje mi się, że to chyba trzeba będzie zacząć coś drukować, czy coś, ja nie wiem, co to masz dokładnie, drukować, tak jest. Do Dumy wpłynął projekt stworzenia nowej serii zarówno bilonu, jak i banknotów. Przy czym ciekawe, że to mają być okazy, że tak powiem, istotne. Dlaczego? Bo z bilonu wyłącznie 10-rublówka, czyli najwyższy bilon, oraz banknoty 500, 1000, 2000, 5000 oraz specjalny nowy nominał 10 000 rubli z sylwetkami operacji specjalnej. Limitowana taka seria? Tak. Dla kolekcjonerów. Czegoż tam nie będzie. I T-90 z rozbitymi leopardami, i MiG-31, i bohaterscy rosyjscy żołnierze, i śmigłowce Mi-28, które jakoś rzadko latały nad Ukrainą, a jeżeli latały, to doznawały spektakularnych klęsk. No i za całą flotę czarnomorską jeden Bujan M odpalający rakiety. Projekt ponoć sygnowany przez samego Wołodina, więc pewnie przejdzie. Na razie nie ma terminów, ma być to jak najszybciej. Bardzo przypomina niesławnej pamięci mennictwo III Rzeszy. I tu moja prywatna uwaga, że nawet Mussolini nie był tak bezczelny, nie mówiąc o Franco. Wow. Ale to będzie wersja taka kolekcjonerska do nabycia, czy to zaleją dodatkowo Nie, dodatkowo to ma być tak,
że to ma być emisja w niskim nakładzie, czyli niby państwowa, ale taka, żeby sobie Rosjanie w portfelach chowali, oglądali, o to gieroje naszej specoperacji i to taki maleńki sposobik na lekką tezauryzację, czyli ściągnięcie części pieniędzy z rynku, bo to tak bardzo niski nakład, to bardziej kolekcjonersko pójdzie. Ale to ja mam Notabene propozycję. mają być kolekcjonerskie 10-rublówki złotem platerowane. Także. No to świetnie. No to ja wyobrażam sobie, że można, jak wypuści się małą serię kolekcjonerską, wypuścić drugą, trzecią, piątą, 68. serię kolekcjonerską. Mamy inne obrazki, więc później w razie czego będzie łatwo wycofać je z obiegu, a ludzie zapłacili normalne ruble za nie, więc w tym momencie masz dopompowane pieniądze w gospodarkę, a za jakiś czas możesz powiedzieć, ale tym to nie wolno płacić. No właśnie. Znaczy, masz tak naprawdę wycofanie części banknotów z obiegu, wycofanie części masy pieniężnej. Tak, później zrobić tak, nie? Że to tylko jest wartość kolekcjonerska, tym nie można handlować. No i ludzie zostaną sobie z tym helikopterem w kieszeni i tyle. No nie, zachowają na półkę, bo może może w przyszłości to będzie dużo warte, bo cały czas będzie przekaz, że to jest jednak niski nakład i że tutaj trzeba by było to jednak zachować, bo to takie bardzo kolekcjonerskie. Że to kiedyś wartość mieszkania może być. Tak. I to się, zważywszy cenę mieszkań w Moskwie, to jest... I kolejna sprawa, to już chyba na sam koniec. To teraz właśnie do mnie doszło i dlatego w planie Kremlinki tego nie ma. Infrastruktura. Jak ostatnio rozmawialiśmy, rosyjska infrastruktura się wali. Rosyjska infrastruktura jest w nie najlepszym stanie, ale zwłaszcza dotyczy to Głubinki. No i tam się dzieją rzeczy nieprawdopodobne i to rzeczy takie, które zupełnie przekraczają możliwość pojmowania, bo okazuje się, że rosyjskie wsie, które nie mają problemu z wodą, mają problem z wodą. Dlaczego? Dlatego, że woda, która jest w ich studniach, jest zatruta. A dlaczego zatruta? Dlatego, że miejscowe zakłady cynku i ołowiu, nie bardzo się fatygując, po prostu wypierdalają, odpady poflotacyjne do stawu, który sobie urządziły. I to tak sobie przecieka. Dalej następna huta miedzi. To samo. Flotacja miedzi tworzy odpady, które są nieprawdopodobnie trujące. To samo. Wykopali staw i mówią, o co wam chodzi? Przecież to się zrenaturuje. No a to przecieka. To przecieka powoli do wód gruntowych, przecieka coraz niżej. Dalej. Produkcja, właściwie można powiedzieć, że utrzymanie rosyjskiego sprzętu wojskowego, bo produkcja to jest jedno, utrzymanie rosyjskiego sprzętu wojskowego odkryto mianowicie w studni niedaleko pewnego lotniska wojskowego, no niedaleko, 15 kilometrów. 15 kilometrów od tego lotniska wojskowego odkryto w studni ropę, przy czym nie była to wcale woda spodskórna, tylko z głębszych nieco źródeł, bo z 50 metrów. Co się okazało? No przybyli naukowcy z Moskwy, bo już się zaczynano obawiać, że tu jakieś wycieki, panie tego. Płyta lotniska okazała się być nieco uszkodzona i łatana. Oczywiście potem było szlifowanie, no bo przecież Su-27 muszą startować, ale była baza paliwowa obok i okazało się, że praktycznie rzecz biorąc do głębokości 15 metrów występuje ropa. Można by tam robić wydobycie, wyciskać z tego piachu. Ale że po prostu jak robili tą płytę lotniska... badania, nie tylko, przede wszystkim cały skład paliw i to, co jest wokół składu paliw, jest ogromna plama ropy, ponieważ tą ropę i kerozynę się wylewa na ziemię.
Poza tym nieszczelne są przewody, nieszczelne są rurociągi, nikt na to nie zwraca uwagi, ropa sobie idzie w ziemię, no i co się robi? No jak idzie w ziemię, no to byłby pożar, zakopuje się. Zakopuje się, przesiewając ciągle tą samą ziemię. No i to Instytut Moskiewski, który tam przybył, stwierdził, no że słuchajcie, no mamy problem, tak naprawdę to można byłoby tam wydobycie ropy uruchomić wtórne spod tego lotniska. I to nawet by było całkiem opłacalne. Do tego stopnia, że to już jest oczywiście nieoficjalne, do ministerstwa jeden z tych geologów przywiózł próbkę ziemi, po czym na biurku wiceministra ją podpalił. Płonęła bardzo ładnym ogniem. No tak, takie rzeczy tylko w Rosji. Jeżeli chodzi o kraj absurdów, to tam co tydzień nas czymś zaskakują. Nie wiem, czy widziałeś, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak wygląda infrastruktura drogowa, mandatowa, bo zrobiliśmy o tym bardzo fajny materiał w poniedziałek. Tak. I ofiar po prostu w wypadkach ilość jest jakaś kosmiczna, chyba 175 000 rannych osób rocznie, 15 000 śmierci, mandatów z fotoradarów idzie w milionach, flota radarowa jest 60 razy większa niż w Polsce, mandatów się trzepie niesamowicie, wszystko, żeby łatać ten budżet, ale infrastruktury się nie łata. Dochodzą chińskie samochody, które się psują i nie są przystosowane na rosyjskie drogi, strefy zgniotu kończą się na tylnym bagażniku. A jeszcze dodajmy jedno, te samochody nie mają serwisu, ponieważ często są sprowadzane w takim rodzaju importu równoległego. Tak, tak. I tu te wszystkie tematy właśnie z infrastrukturą drogową tworzą mozaikę już absurdu do potęgi entej. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka w poniedziałek, to zapraszamy do cofnięcia się i obejrzenia. A ja Ci w takim razie chyba już muszę podziękować, bo mamy wszystko. Tak, mamy wszystko. Opowiedzieliśmy co nieco o Rosji, o tym, jak się tam miło żyje. No cóż, Rosja, kraj wielkich możliwości. Ale trochę miłości organizuje im rząd, więc miłość jest państwowa. Miłość jest państwowa. Tak jest. Tu się przypomniał pewien dowcip, ale mało przyzwoity. Cóż, chyba sobie odpuścimy. Dobra, w takim razie słuchajcie, dziękujemy serdecznie, dziękuję Ci Marku, pamiętajcie o komentarzach, lajkach, jeżeli chcecie polecić ten materiał, jest klawisz udostępnij, jeżeli oglądacie po raz pierwszy, klawisz subskrybuj, aby oglądać częściej Lupę Gospodarczą. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, do widzenia, do usłyszenia. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linków w opisie pod filmem.